Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes, i zapraszam Was dziś z kolei na zestawienie 10 zapachów z mojej kolekcji, które uważam, że są świetne na imprezę, na Sylwestra, na coś takiego hucznego, gdzie będzie się dużo działo. Zapraszam. Przygotowałam Wam, podobnie jak zestawienie na święta, też na Sylwestra, bo to nie tylko chodzi o Sylwestra, ale też chodzi o sam typ tej imprezy, o to, że można tam się poprzebierać, że są różne Sylwestry, że generalnie Sylwester rozpoczyna imprezy karnawałowe. No i wiemy, z czym imprezy karnawałowe się wiążą. Dlatego przygotowałam coś, co raczej pobudza, co właśnie jest krzykliwe, mocne, co właśnie ma zabijać innych, bo każdy z nich prawdopodobnie będzie krzykliwy w tę noc. I zacznę oczywiście od ukochanego Dolce & Gabbana D1. Jest to wanilia, bardzo przede wszystkim sensualna i seksualna. To jest coś, co nęci i ponęci. To jest coś, co bardzo wabi, co bardzo przykuwa, i to jest coś, co bardzo zwraca na siebie uwagę. Taki złoty płyn, który jak na siebie wylejecie, pryśniecie, to jesteście zauważalni w każdym tłumie. Uwierzcie mi. No i dlatego to się tutaj musiało znaleźć. No i oczywiście w tym zestawieniu nie może też zabraknąć Libre YSL. Ja mam wersję oczywiście Intense. To jest zapach tak samo krzyczący, ogoniasty, mocny. Wszyscy będą wiedzieli, że jesteście. Tylko problemem jest to, że wszyscy mogą tak pachnieć, albo duża większość. Więc z tego tytułu mogę Wam nie polecić, ale generalnie, jeżeli chcecie być krzykliwi i tacy bardzo mocno zauważalni na imprezie, no to zdecydowanie Libre. Następny zapach to jest też zapach, który ja na wesela noszę i w ogóle, no po prostu uwielbiam i uważam, że to jest seks, aż leje się z tego zapachu. Nie wiem, czy mi wolno w ogóle takich słów używać. Chyba nie wolno. Mam nadzieję, że mnie YouTube nie będzie blokował. Ja tu mówię o perfumach, a nie o wiecie. Ale po prostu on jest bardzo pobudzający, że tak powiem, tę sferę. Jest bardzo mocny też, jest ogoniasty. Jest moim zdaniem taki trochę niezastąpiony, jeżeli chodzi o imprezy. Naprawdę uważam, że nawet jeżeli macie go mieć tylko po to, żeby wieczorami, czy na imprezy jakieś go nosić, czy na jakieś wesela, które kiedyś tam się zdarzają, to i tak warto. Ja mam już go zużytego, nie wiem, czy Wy to widzicie, ale widzicie chyba połowę opakowania, bo właśnie używam go na imprezę, ale uważam, że to jest taki must have. A teraz Wam powiem o takim zapachu może trochę nieoczywistym, a mianowicie mam na myśli euforię Calvina Kleina. To jest moim zdaniem zapach bardzo imprezowy. On jest trochę pieprzny, jest świeży, ale jest świeży inaczej i uważam, że zasługuje na to, żeby go ubierać na imprezę. Czy on jest ogoniasty? Jest mocny. Generalnie ile razy bym go na sobie nie miała, to wiem, że idąc korytarzem ten zapach po mnie zostaje. Więc ma to, co powinien mieć na imprezę. Jest intensywny, jest nieoczywisty i jest taki zalotny, taki zaczepny, o tak bym powiedziała. Także ja bym powiedziała, że to jest bardzo zapach sylwestrowy, imprezowy. Następne zapachy nie będą oczywistościami już, tylko będą to takie moje ulubione tak naprawdę zapachy, które ja
czuję się idealnie na takich imprezach. I jednym z nich to jest Q Dolce & Gabbana. Ja właśnie też często na weselach go ubieram. O Jezu, on jest tak cudowny i tak piękny, że po prostu szkoda go na dzień. Szkoda go na zwykły dzień. To jest bardzo przede wszystkim Wam robiący imprezę zapach, bo to jest zapach, który jak zakładamy, to od razu nam się chce tańczyć, bawić, szaleć, mamy bardzo dobry humor. Jest taki pobudzający, ale bardziej nas. Może nie do końca jest taki przykuwający strasznie otoczenie, ale na pewno nam, jako nam, nosicielom tego zapachu, dodający werwy. Może macie czasami tak jak ja, że zbliża się dzień jakiejś imprezy, już zaplanowanej tam wcześniej, a Wy sobie mówicie, kurde, ale mi się nie chce iść. O ludy, ale bym nie poszedł, nie chce mi się. No to ja mam tak często i wtedy właśnie ten zapach dodaje mi, że już mi się chce. I to jest też warto takie zapachy ubierać na imprezy, które spowodują, że zechce Wam się na tej imprezie bawić i zechce Wam się tej imprezy w ogóle. Czas na zagadkę. Który zapach jest wymieniony jako trzeci w filmie? Link do filmu, w którym znajdziecie odpowiedź na te pytanie, jest w opisie tego filmu. I całą resztę myślę, że już formułki mojej znacie. Piszcie prawidłowe odpowiedzi, nieprawidłowe. Nie wezmą udziału w punktacji, ale dam Wam znać, że odpowiedź jest nieprawidłowa i jeżeli zrobicie to w miarę szybko, to jest szansa, że nadal duże noty punktowe zdobędziecie, bo możecie ten komentarz poprawić i odpowiedź poprawić. Kolejny zapach jest znowu nieoczywisty i przejęłam go, zabrałam. Najpierw go dałam Wojtkowi, a później go zabrałam. I to jest Jo Malone Velvet Rose and Oud. Moim zdaniem to jest idealny zapach na imprezę dla osób lubiących mocne wonie. Takie aż mocno tak zaznaczające Waszą obecność. Bo generalnie to, wiecie, mocne wonie mają to do siebie, że trzeba wyczuć trochę moment, kiedy można je nosić. Ja wiem, że są osoby, które generalnie na przykład tylko udem albo kadzidłem lubią pachnieć i niczym za bardzo innym i tylko takie zestawy perfumowe mają u siebie w kolekcjach w domu, używają tylko takich zapachów, więc generalnie są to ich dzienne, wieczorowe, imprezowe, świąteczne i jakie tam chcecie zapachy, ale to są zapachy, które mogą przeszkadzać reszcie, natomiast nie na imprezie. Wydaje mi się, że właśnie impreza jest takim momentem, kiedy ten zapach nie będzie przeszkadzał nikomu i nie będzie dusił nikomu. Wiecie, dużo się dzieje na imprezach. Jest taniec, jest jakiś pewnie alkohol, jest jedzenie, jest dużo hałasu, więc ważne jest się wyróżnić, ważne jest, żeby Cię czuli, żeby zaznaczyć swoją obecność na takiej imprezie, ale tak naprawdę nie musicie dbać o to, czy ktoś się dobrze czuje z tym Waszym zapachem, czy nie. Ten zapach jest w ogóle przepiękny. To jest petarda. Petarda, ja Wam powiem tak. On jest różano-udowy, dosłownie różano-udowy i tu bardzo to czuć, ale to jest tak skomponowane idealnie, że nie przeważa ani ud, ani ta róża. Że on nie jest w ogóle vintage'owy przez to, że jest różany, że on nie jest w ogóle taki odurzający przez to, że jest udowy. On jest idealnie zbalansowany i mało tego, to jest taki ud, którego ja mało znam, który nie jest słodki, nie jest ulepny, nie ma tu żadnej wanilii, nie ma tu żadnej praliny do tego. Nie jest to po prostu słodkie. Naprawdę, moim zdaniem, idealny zapach na wieczór, na imprezy. Wspomnę też tu o Tomie Fordzie Vanilla Sex. Wspomnę tu dlatego, że po pierwsze wanilia, ta, która jest podana tu, jest taka dosyć alkoholowa, więc jest bardzo wieczorowa. Jakoś tak w ogóle nie umiem się przekonać do tego zapachu w dzień.
ale wieczorem jak najbardziej wyobrażam sobie na takiej imprezie. Ja go na żadnej jeszcze imprezie nie miałam, ale on jest naprawdę bardzo przyjemny. Czy jest ogoniasty? Tak średnio najeża. W tych pierwszych godzinach tak, później jest bardzo, bym powiedziała, przy ciele, ale zdecydowanie to jest wanilia z czymś. To jest wanilia nęcąca, to jest wanilia przykuwająca uwagę, imprezowa, zdecydowanie. Zostały mi 3 zapachy i się zastanawiam, o którym najpierw powiedzieć. Najpierw może powiem o moim Signature Scent, o którym dawno nie mówiłam. I to jest oczywiście Angel Nowa Muglera. To jest dla mnie zapach bardzo imprezowy, dlatego że po pierwsze to jest ulepna słodycz, ale z ogonem. To jest zapach bardzo mocno projektujący. To jest zapach też dosyć charakterystyczny i rozpoznawalny. I nawet ostatnio muszę Wam powiedzieć, że czułam go na kimś. Wiem, byłam urodziny i tam właśnie żona mojego siostrzeńca miała ten zapach na sobie, ja go wszędzie wyczuję. Ona tylko weszła do pomieszczenia i z niego wyszła i ten zapach cały czas w tym pomieszczeniu był. Więc generalnie mocna kompozycja. Ja zawsze go wymieniałam latem, ale ostatnio zauważyłam, że wieczorem to jest przecudowne, a na imprezy to w ogóle najlepszy. Dla mnie najlepszy, bo mi poprawia humor. Dla mnie najlepszy, bo jest to mój signature scent. Dla mnie najlepszy, bo słodka malina. I dla mnie najlepszy, bo bardzo mocno ogoniasty. I teraz powiem Wam jeszcze o jednym zapachu, który myślę, że większość zna i jest to Victoria's Secret Bombshell. Tak, ja uważam, że to jest bardzo mocno zapach imprezowy, bardzo mocno. On jest mocno kwiatowy i ja wiem, on w większości pomyślą sobie, że przecież to jest zapach po prostu, nie wiem, na lato, na wiosnę. To jest zapach na imprezę. On jest strasznie mocno sensualny, bardzo ogoniasty, bardzo mocny, bardzo intensywny, bardzo mocno długotrwały. Wszystkie te zapachy, które też brałam tu pod uwagę, musiały być bardzo mocno długotrwałe, bo impreza to jest moment też nie samej imprezy, ale moment przed, kiedy się przygotowujemy. Często gdzieś musimy dojechać do kogoś, często musimy wcześniej się przygotować. Jesteśmy już ileś godzin w danym zapachu, zanim tak naprawdę impreza na dobre się zacznie. Więc ważne jest, żeby to był zapach bardzo długotrwały. I takie zapachy tylko i wyłącznie tutaj wzięłam. I to jest bardzo mocny zapach, bardzo kwiatowy, ale to jest taki słodkawy kwiat. Przepięknie sensualna kompozycja, nęcąca, taka przywołująca do siebie i moim zdaniem bardzo zauważalna. I ostatni zapach, o którym powiem, to jest szampański zapach i to jest Sheringham Lovers in Pink. To jest mocne, to jest musujące, to jest orzeźwiająco słodkie. Mam czasami tak czasami sobie o tym zapachu myślę. To jest niezwykle, o Jezu, niezwykle imprezowa w ogóle. To jest bardzo imprezowy zapach. Ale też, słuchajcie, tu są takie nuty, które bardzo mocno podbijają seksualność, które strasznie pasują do takich kreacji z odkrytymi plecami. Ten zapach pasuje do odkrytych ramion. On jest taki właśnie dopełniający takie stylizacje. Jest
tak cudowny i piękny i tak mocarny, słuchajcie, on jest tak mocnym zapachem i z takim ogonem i z taką mocą i trwałością, że po prostu stwierdziłam, że ten zapach tu się musi znaleźć. To jest dzieło sztuki zapachowej, imprezowej, moim zdaniem. Idealny po prostu. Przepiękny jest, naprawdę fantastyczny i dla mnie właśnie impreza, to myślę sobie Sheridan Lovers in Pink. Nawet jak wymawiam nazwę, to jest jakaś taka już imprezowa, nie? To by było 10 zapachów na imprezę. Nie chciałam tu się jakoś tam strasznie też rozgadywać o tych perfumach, bo no bo po prostu tutaj brałam trochę inne kryteria pod uwagę niż w przypadku świątecznych zapachów. Ja myślę, że Wy wszystkie te zapachy znacie oczywiście. Jedynym zaskoczeniem może być, że dla mnie niektóre z nich faktycznie są imprezowe. Dajcie znać, z którymi zapachami Wy się nie zgadzacie i uważacie, że Wy na imprezę czy na Sylwestra ich byście absolutnie nie założyli. Dajcie mi koniecznie znać. No i dobrze, kochani. Także to na dzisiaj byłoby tyle. Mam nadzieję, że moje propozycje może kogoś zainspirowały do kupna któregoś z zapachów właśnie na Sylwestra, bo być może jesteście ciekawi, jak to będzie na Was brzmiało, albo przypomniałam Wam o jakimś zapachu, który niegdyś mieliście i niegdyś właśnie nosiliście na imprezy, ale dawno Wam się skończył i sobie już o tym zapomnieliście, bo przecież jest tyle zapachów, że ciężko jest też wracać do naszych jakichś starych, ciągle chcemy coś nowego poznawać, coś ekscytującego, a myślę, że powroty do starych zapachów ukochanych zawsze są fajne i mogą się okazać naszym ponownym odkryciem. Tego Wam życzę. Za dzisiaj serdecznie dziękuję, zapraszam na jutrzejszy film i buziaczki, kochani. Pa!